Jak to możliwe, że samochód, który dziś kojarzy się z popkulturą, modą i swinging London, powstał z powodu strachu? Nie z marzeń o prędkości, nie z potrzeby luksusu, ale z bardzo przyziemnej obawy, że w kraju może po prostu zabraknąć paliwa. Bo historia Mini nie zaczyna się w studiu projektowym, tylko w momencie, w którym Wielka Brytania zrozumiała, że motoryzacja może przestać być oczywistością. I to jest moment, od którego wszystko zaczyna się układać. Europa połowy lat 50. była miejscem, które dopiero uczyło się normalności po wojnie. Gospodarki powoli się odbudowywały, miasta wracały do życia, a samochód zaczynał przestawać być luksusem, zarezerwowanym dla nielicznych. Jednak dla większości ludzi własne auto wciąż było marzeniem, czymś pomiędzy symbolem stabilizacji, a dowodem, że przyszłość wreszcie zaczyna wyglądać spokojniej. Brytyjski rynek motoryzacyjny żył w kontrastach. Z jednej strony duże, ciężkie samochody dla klasy średniej i wyższej, z drugiej motocykle, które dla wielu rodzin były nadal jedyną realną formą zmotoryzowanego transportu. Pomiędzy tymi światami istniała ogromna przestrzeń, luka tak oczywista, że wszyscy ją widzieli, ale nikt nie potrafił jej sensownie wypełnić. I wtedy wydarzyło się coś, co na pierwszy rzut oka nie miało nic wspólnego z projektowaniem samochodów. W 1956 roku wybuchł kryzys sueski, konflikt polityczny, który dla przeciętnego Brytyjczyka bardzo szybko przestał być odległą wiadomością z gazet, a zaczął być codziennością. Pojawiło się racjonowanie paliwa. Nagle benzyna przestała być czymś oczywistym. Każda podróż zaczęła być decyzją, a nie rutyną. To był moment, w którym motoryzacja przestała być hobby, a zaczęła być logistyką. Co robi społeczeństwo, kiedy coś tak podstawowego jak paliwo staje się niepewne? Odpowiedź jest szybka i bezlitosna. Ludzie szukają rozwiązań, które minimalizują ryzyko i koszty. Rynek zareagował natychmiast. Brytyjczycy zaczęli kupować mikroauta. Maleńkie, dziwaczne pojazdy przypominające bardziej kapsuły niż samochody. Często śmieszne, czasem wręcz groteskowe, ale zużywające niewiarygodnie mało paliwa. Sprzedawały się świetnie, bo odpowiadały na bardzo konkretny strach. I wtedy British Motor Corporation zrozumiało, że dzieje się coś naprawdę niebezpiecznego. Największy producent samochodów w kraju patrzył, jak Brytyjczycy zaczynają jeździć niemieckimi mikrosamochodami, ponieważ brytyjski przemysł nie miał nic równie oszczędnego do zaoferowania. Brytyjczycy zaczęli jeździć takimi wynalazkami jak BMW Isetta czy Messerschmitt KR 175, KR 150 i KR 200. Tak, dobrze słyszycie. 15 lat po wygranej bitwie o Wielką Brytanię Brytyjczycy stwierdzili, że jednak wolą Messerschmitty. Messerschmitt KR 175 pojawił się w sprzedaży w Wielkiej Brytanii w 1953 roku i stał się hitem sprzedaży. Tegoż samego roku Winston Churchill, będący ponownie premierem Wielkiej Brytanii, doznał wylewu. Koincydencja oczywiście przypadkowa. Ale to nie był już tylko problem sprzedaży. To był problem dumy narodowej i przyszłości całej branży. Bo jeśli klienci uczą się świata małych, tanich pojazdów i to jeszcze importowanych, to wielkie krajowe marki mogą zostać z ofertą, która nagle przestaje pasować do epoki. Właśnie w tym momencie pojawił się człowiek, który zmienił historię motoryzacji. Sir Alec Izaguirre. Ale dlaczego właśnie on, a nie jakiś komitet w garniturach, który wie, jak robi się auta? Ponieważ Izaguirre nie myślał o samochodzie jak o produkcie sezonu, tylko jak o problemie do rozwiązania. Nie interesowały go chromowane zderzaki ani luksusowe wnętrza. Nie fascynowały go osiągi dla samych osiągów. Fascynował go sens. Gdy usłyszał zadanie, które przed nim postawiono, zrozumiał, że nie chodzi o zaprojektowanie kolejnego samochodu. Chodzi o zaprojektowanie odpowiedzi na kryzys. Polecenie było absurdalne, proste i jednocześnie niemal niemożliwe. Stworzyć najmniejszy możliwy samochód, który pomieści 4 osoby, będzie tani, oszczędny i realny w produkcji na dużą skalę. Jak zrobić auto dla masowego odbiorcy bez robienia auta byle jakiego? Koncepcja Izaguirre'a zaczynała się od spojrzenia na klasyczną konstrukcję samochodu i uznania, że problemem nie są same rozmiary nadwozia, tylko to, jak samochód marnuje przestrzeń. Silnik ustawiony wzdłużnie, napęd na tył, duży tunel środkowy. Wszystko to zabierało miejsce ludziom, którzy mieli w tym samochodzie siedzieć. I wtedy zapadła decyzja, która dziś wydaje się logiczna, ale wtedy była niemal herezją. Silnik należało obrócić poprzecznie, napęd przenieść na przednie koła, a koła przesunąć jak najbliżej narożników nadwozia. W jednym ruchu zmieniono proporcje samochodu, sposób jego projektowania i kierunek całej branży. Projekt otrzymał kryptonim ADO15. Nie mini, nie legenda, nie przyszła ikona stylu. Po prostu eksperyment. Pierwsze prototypy wyglądały surowo i dziwnie. Jakby ktoś wziął samochód i usunął z niego wszystko, co nie było absolutnie konieczne. I dokładnie taki był plan. Każdy centymetr miał służyć ludziom, a nie mechanice.
Mini nie powstało dlatego, że ktoś chciał stworzyć ikonę popkultury, ani dlatego, że ktoś marzył o samochodzie, który będzie symbolem lat 60. Powstał dlatego, że Wielka Brytania bała się, że zabraknie paliwa, a największy producent samochodów w kraju nie miał na to odpowiedzi. Nie miało być modne, kultowe ani wielkie. Miało być małe, tanie i rozsądne. I właśnie dlatego zmieniło wszystko. Skoro jednak Mini powstało jako odpowiedź na kryzys, to dlaczego jego historia tak szybko zamieniła się w opowieść o inżynierskim chaosie? Dlaczego samochód, który miał być prosty i tani, okazał się jednym z najbardziej skomplikowanych projektów swojej epoki? Odpowiedź brzmi, bo rewolucja w architekturze samochodu jest tania na rysunku, ale droga w fabryce. Pomysł Izgonisa działał w teorii. Prawdziwa historia zaczęła się wtedy, gdy trzeba było zamienić go w coś, co da się produkować tysiącami egzemplarzy. Co, jak pokazuje historia motoryzacji, jest dosyć powszechnym problemem. Kiedy Izgonis zdecydował się obrócić silnik w poprzek i napędzić przednie koła, nie chodziło o innowację dla samej innowacji. Chodziło o centymetry. W samochodzie długości około 3 metrów każdy centymetr był na wagę złota. Każdy element konstrukcji, który zabierał przestrzeń pasażerom, był traktowany jako problem do rozwiązania. To brzmiało logicznie, dopóki projekt istniał na papierze. W momencie, gdy trafił do zespołów odpowiedzialnych za produkcję, zaczęły pojawiać się pytania, których wcześniej nikt nie zadawał. Co się dzieje, gdy upychasz mechanikę w przestrzeni, która w normalnym aucie po prostu jest? Kończy się miejsce na błędy, tolerancję i wygodę serwisową. Jeśli silnik jest poprzecznie, a przed nim mają zmieścić się koła, skrzynia biegów i zawieszenie, to przestrzeń pod maską przestaje istnieć. Wszystko trzeba było upchnąć w miejscu, które w tradycyjnym samochodzie służyło tylko jednej rzeczy, żeby było łatwo. Rozwiązanie, które zaproponował Izgonis, było genialne, jednocześnie przerażające dla produkcji. Skrzynię biegów umieszczono w misce olejowej silnika, tak aby oba elementy dzieliły jeden układ smarowania. Dla inżynierów oznaczało to elegancką oszczędność miejsca. Dla mechaników oznaczało to konstrukcję, której wcześniej nie próbowano produkować na masową skalę. Mini zaczynało przypominać układankę, w której każdy element wpływa na każdy inny, a zmiana jednego detalu potrafi wywołać efekt domina. Do tego dochodziły koła. Izgonis chciałby były jak najmniejsze, bo tylko wtedy można było maksymalnie powiększyć kabinę. W efekcie zdecydowano się na koła o średnicy 10 cali, co było rozwiązaniem skrajnie nietypowym. Co to zmienia? Wszystko. Mniejsze koła oznaczały mniej miejsca na hamulce, mniej miejsca na zawieszenie i większe wyzwania w kwestii prowadzenia. Każda decyzja prowadziła do kolejnej decyzji, a każda generowała nowy problem. Zespół pracujący nad ADO15 coraz częściej miał wrażenie, że nie projektują samochodu, tylko rozwiązują serię zagadek. Mini było jak eksperyment, który testuje granice możliwości produkcyjnych British Motor Corporation. Najbardziej symboliczne było zawieszenie. Tradycyjne sprężyny zajmowały zbyt dużo miejsca, więc Izgonis zdecydował się na rozwiązanie brzmiące jak żart. Gumowe stożki zamiast stalowych sprężyn. Pomysł był prosty. Guma zajmuje mniej miejsca i pozwala zachować charakterystykę pracy zawieszenia. Efekt był zaskakujący. Mini prowadziło się jak go-kart. Sztywno, bezpośrednio, niemal agresywnie. Samochód, który miał być przede wszystkim rozsądny, zaczął zdradzać cechy, których nikt nie planował. Zwinność, lekkość i niezwykła radość z jazdy. I tu pojawia się jeden z najciekawszych paradoksów w historii motoryzacji. Mini nie miało być samochodem dla kierowców. Miało być samochodem dla ludzi, którzy potrzebowali transportu. Tymczasem konstrukcja wymuszona przez oszczędność miejsca zaczęła tworzyć auto, które dawało przyjemność prowadzenia większą niż wiele sportowych samochodów tamtej epoki. Mini nie było przekombinowane z pychy. Było przekombinowane z konieczności. Żeby zmieścić 4 osoby na 3 metrach długości, trzeba było złamać niemal każdą zasadę projektowania samochodów, jaka obowiązywała do tamtej pory. Im bardziej Izgonis upraszczał ideę samochodu, tym bardziej komplikował jego konstrukcję. I to dopiero początek problemów. Co dzieje się, gdy genialny projekt trafia na linię produkcyjną? Czy wystarczy, że coś działa jako prototyp, żeby mogło działać w fabryce produkującej 1000 egzemplarzy? Niestety nie. Produkcja oznacza powtarzalność, tempo i koszty. I właśnie tutaj zaczęły pojawiać się pytania, których wcześniej nikt nie zadawał. Jak produkować samochód, którego konstrukcja nie przypomina niczego znanego? Jak szkolić mechaników do serwisowania układu, którego wcześniej nie było? Jak zorganizować linię montażową dla auta, które łamie większość schematów? Dlaczego skrzynia biegów i silnik mają wspólny olej? Co się stanie, gdy zużycie jednego elementu zacznie wpływać na drugi? Jak serwisować samochód, w którym wszystko upchnięto tak ciasno, że dostęp do podzespołów przestaje być oczywisty? Mini zaczynało ujawniać drugą stronę swojej rewolucji. To, co było genialne jako koncepcja, bywało wymagające jako produkt. Produkcja ruszyła w 1959 roku i rynek zobaczył 2 bliźniacze modele.
Austin 7 i Morris Mini Minor. Ten sam samochód, dwie marki, jeden pomysł. Dotrzeć do jak najszerszej publiczności. I wtedy pojawiło się pytanie, które decydowało o wszystkim. Czy klienci zrozumieją ten samochód? Mini wyglądało inaczej niż wszystko na drodze. Było krótkie, wysokie, miało maleńkie koła i proporcje, które burzyły wyobrażenie o tym, jak powinien wyglądać prawdziwy rodzinny samochód. W świecie, w którym auta były symbolem statusu i wielkości, Mini wyglądało jak zaprzeczenie aspiracji. Pierwsze reakcje były ostrożne, ciekawość mieszała się z niedowierzaniem. Ludzie zastanawiali się, czy tak małe auto może być prawdziwym samochodem, a nie kompromisem. A potem pojawiły się pierwsze doświadczenia użytkowników i nagle padały pytania, które brzmiały jak reklama. Jak to możliwe, że 4 osoby mieszczą się w tak małym aucie? Dlaczego prowadzi się ono tak pewnie? Czemu w mieście jest łatwiejsze w użyciu niż większe samochody? Mini zaczęło przekonywać ludzi nie reklamą, lecz doświadczeniem, ale równolegle pojawiał się problem, którego klienci nie widzieli. Koszty produkcji. Każda innowacja pozwalająca zaoszczędzić miejsce ponosiła koszt jednostkowy. Mini było sprzedawane jako samochód przystępny cenowo, ale jego konstrukcja była bardziej skomplikowana niż zakładano. I tu pojawia się pytanie, które brzmi jak mina pod sukcesem. Co się dzieje, gdy samochód sprzedaje się dobrze, ale nie zarabia? Na początku nikt nie chciał zadawać tego pytania głośno, a napięcie dopiero rosło. Czy genialny samochód automatycznie staje się sprzedażowym hitem? Czy wystarczy stworzyć coś praktycznego i oszczędnego, żeby rynek natychmiast to pokochał? BMC liczyło na szybkie tak ze strony klientów. Ale pierwsze miesiące nie wyglądały jak triumf. Wyglądały jak moment ciszy, w którym rynek próbuje zrozumieć, na co patrzy. Auto nadal było obiektem aspiracji, miało wyglądać poważnie i solidnie. Mini było krótkie, wąskie, niemal zabawne. I tu pojawia się kluczowe pytanie. Czy ludzie chcą być widziani w samochodzie, który wygląda jak kompromis? Odpowiedź przyszła z czasem. Mini przestawało być kompromisem, gdy ktoś w nim usiadł i przejechał się po mieście. Zaczęło zdobywać klientów nie prestiżem, tylko inteligencją użytkową. I właśnie wtedy wydarzyło się coś, czego British Motor Corporation nie planowało. Mini zaczęło przyciągać ludzi, którzy wcale nie musieli kupować taniego auta. Artyści, projektanci, młodzi profesjonaliści. W Londynie wchodzącym w epokę swinging 60s Mini zaczęło pasować do ducha miasta. Było nowoczesne, praktyczne i trochę buntownicze. Jakby odwracało się od tradycyjnych symboli statusu. Czy samochód może stać się modny? Może, jeśli stanie się elementem stylu życia, a nie tylko narzędziem. Mini zaczęło pojawiać się przed klubami, galeriami, studiami fotograficznymi. Zaczęło być widoczne w przestrzeni kultury, zanim zdążyło się w pełni ustabilizować w tabelach sprzedaży. A gdy coś staje się modne, działa mechanizm, którego nie da się zaplanować w marketingu. Ludzie zaczynają chcieć tego samego, co widzą u innych. Sprzedaż zaczęła rosnąć. Mini podbiło rynek nie dlatego, że było oczywiste, tylko dlatego, że stało się wyborem z przekonania. W którym momencie samochód przestaje być produktem, a zaczyna być częścią kultury. Wtedy, gdy przestaje się go kupować tylko po to, żeby się przemieszczać, a zaczyna po to, żeby coś o sobie powiedzieć. I dziś na początku lat 60. Mini przestało być tylko praktyczne. Zaczęło być cool. Londyn zmieniał się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Muzyka, moda, reklama, fotografia. Młode pokolenie budowało własną tożsamość. Mini, małe i proste, pasowało do tego świata, bo nie dawało luksusu. Stało się symbolem osobowości, a nie tylko statusu. I wtedy wydarzyło się coś jeszcze ważniejszego. Mini zaczęło pokazywać, że jego historia ma jeszcze jeden rozdział. Taki, którego się nikt nie spodziewał. Motorsport. Jak samochód zaprojektowany jako odpowiedź na kryzys paliwowy trafia do świata sportów motorowych? Kto patrzy na małe auto miejskie i myśli, że to może wygrywać? Bo Mini nie miało być szybkie, sportowe ani rajdowe. A jednak właśnie motorsport miał sprawić, że samochód zaprojektowany z myślą o rozsądku stanie się legendą. I wszystko zaczęło się od jednego człowieka, Johna Coopera. Cooper żył w świecie prędkości, budował auta wyścigowe i patrzył na samochody przez pryzmat zachowania na granicy przyczepności. Kiedy zobaczył Mini, zobaczył coś zupełnie innego niż reszta świata. Większość ludzi widziała sprytne auto miejskie. Cooper zobaczył lekką konstrukcję, krótkie zwisy, koła w narożnikach i napęd na przednie koła. I zadał pytanie, czy to możliwe, że samochód zaprojektowany pod oszczędność ma ukrytą przewagę w prowadzeniu. Odpowiedź brzmiała tak. Mini było lekkie, zwinne, prowadziło się jak go-kart. Na krętych drogach potrafiło utrzymywać tempo, którego większe i mocniejsze samochody nie były w stanie skopiować. Cooper zrozumiał, że Mini nie potrzebuje ogromnej mocy, żeby być szybkie. Potrzebuje tylko trochę więcej mocy, by wykorzystać to, co już ma. Czy BMC od razu chciało sportowej wersji? Nie. Easy Gonis nie interesował się sportem.
Uważał go za odwracanie uwagi od sensu samochodu. Ale Cooper był uparty. Testy, modyfikacje, większa pojemność, lepsze hamulce, inne nastawy zawieszenia. Mini zaczęło nabierać charakteru, którego nikt nie planował w pierwotnym założeniu. I wtedy pojawiło się pytanie, którego nie dało się już ignorować. Co, jeśli Mini naprawdę może być szybkie? Odpowiedź przyszła w krótkim czasie. Zmienione Mini potrafiło jechać szybciej, hamować pewniej i pokonywać zakręty z prędkością, która w tamtych latach potrafiła zawstydzać większe auta. Narodził się Mini Cooper, a potem Cooper S. I wtedy padło pytanie najważniejsze. Czy mały samochód może konkurować z wielkimi i mocnymi autami w prawdziwym motorsporcie? Odpowiedź nadeszła w Monte Carlo. Czy naprawdę mały samochód z silnikiem niewiele ponad litr może pokonać najpotężniejsze maszyny swoich czasów? Czy Mini mogło wygrać rajd, który był synonimem prestiżu, mocy i wytrzymałości? Rajd Monte Carlo był brutalny. Góry, śnieg, lód, noc, odcinki, na których liczy się trakcja, strategia i odporność. W latach 60. dominowały tam duże, mocne samochody. I tu pytanie, co Mini mogło zrobić przeciwko nim? Na prostych? Niewiele. Ale rajdy rzadko wygrywa się na prostych. Wygrywa się je tam, gdzie droga skręca, a przyczepność staje się walutą. Napęd na przednie koła dawał przewagę na śliskim. Niska masa oznaczała mniejszą bezwładność. Krótkie nadwozie i szeroko rozstawione koła pozwalały pokonywać zakręty szybciej i pewniej. I w 1964 roku Mini Cooper S wygrał rajd Monte Carlo. Świat motoryzacji był w szoku. Ale to nie był jednorazowy przypadek. Mini wygrało ponownie w 1965 i jeszcze raz w 1967. 3 zwycięstwa w 4 lata. Mini nie wygrało dlatego, że było najmocniejsze, wygrało dlatego, że było sprytniejsze. I w tym momencie Mini przestało być tylko samochodem. Stało się legendą. Tylko, że legenda ma drugi rachunek, biznesowy. Co się dzieje, gdy samochód sprzedaje się świetnie, zdobywa rajdy, staje się ikoną kultury, a jednocześnie zaczyna być problemem dla firmy, która go produkuje? Jak to możliwe, że Mini rosło w siłę w oczach świata, a w księgowości wyglądało coraz bardziej niepokojąco? Bo gdzieś w połowie lat 60. BMC zaczęło zadawać pytanie, którego nikt nie chciał zadawać na głos. Czy Mini naprawdę na siebie zarabia? Na zewnątrz wyglądało idealnie. Mini było modne, rozpoznawalne, zwycięskie. Sprzedaż rosła, wizerunek był silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Ale popularność i rentowność to nie jest to samo. Rewolucyjna konstrukcja ujawniła drugą stronę. Był drogi w produkcji, poprzeczny silnik, skrzynia w misce olejowej, nietypowe zawieszenie, ciasno upakowane podzespoły. Wszystko to sprawiło, że produkcja była trudniejsza i kosztowniejsza niż zakładano. Mini projektowano w pośpiechu, pod presją kryzysu, z myślą o przystępnej cenie. Problem polegał na tym, że koszty nie chciały podporządkować się tej cenie. Czy można obniżyć koszty, gdy samochód jest już hitem? Można próbować, ale każda droga jest ryzykowna. Zmiana konstrukcji grozi utratą tego, co czyni Mini wyjątkowym. Podniesienie ceny grozi utratą klientów. I wtedy Mini zaczynało przypominać paradoks. Im bardziej było popularne, tym większa była produkcja. A im większa produkcja, tym mocniej widać było, jak ważny jest koszt jednostkowy. To prowadzi do pytania. Co się dzieje, gdy sukces produktu zaczyna obciążać producenta? BMC zaczęło szukać wyjścia w rozszerzaniu gamy. Pojawiły się wersje kombi, dostawcze, bogatsze sportowe. Mini zaczęło się rozgałęziać, tworząc rodzinę samochodów opartą na tej samej idei. To była próba wykorzystania popularności, rozłożenia kosztów, zwiększenia marży tam, gdzie się da. Mini stało się symbolem sukcesu, ale ten sukces miał swoją cenę. I to napięcie miało towarzyszyć mu latami. Co musi mieć samochód, żeby przetrwać nie kilka lat, ale całe dekady? Jak to możliwe, że Mini zaprojektowane pod koniec lat 50. jako szybka odpowiedź na kryzys pozostało w produkcji przez kolejne pokolenia, mimo że świat motoryzacji zmieniał się coraz szybciej? Bo zwykłe samochody się starzeją, zmieniają się gusta, przepisy, standardy. A jednak Mini trwało. Dlaczego? Pod koniec lat 60. motoryzacja przyspieszyła. Samochody stawały się większe, wygodniejsze, bardziej nastawione na autostrady. Rosły prędkości, oczekiwania klientów i standardy bezpieczeństwa. Na tym tle Mini mogło wyglądać jak relikt. Małe, głośne, sztywne. Teoretycznie wszystko wskazywało, że jego czas dobiega końca. A jednak klienci wciąż chcieli je kupować. Odpowiedź była zaskakująco prosta. Mini było inne w sposób, którego nie dało się łatwo zastąpić. Było lekkie, bezpośrednie, szczere. W świecie, w którym samochody stawały się coraz bardziej oddzielone od kierowcy, Mini wciąż dawało kontakt z drogą. Czy samochód może przetrwać dzięki charakterowi, nawet jeśli technicznie zaczyna odstawać? Może, jeśli ludzie przestaną kupować go tylko rozumem, a zaczną kupować go także emocją. Mini zaczęło żyć w dwóch światach naraz.
jako praktyczne auto miejskie i jako obiekt kultowy. W międzyczasie zmieniała się sama firma, przekształcała się, łączyła, przechodziła reorganizację. Mini przetrwało te zmiany jako element stały w świecie transformacji. Z każdą dekadą było modernizowane i dostosowywane do wymagań, ale jego podstawowa architektura pozostała niemal niezmieniona. To była niezwykła sytuacja w branży żyjącej krótkimi cyklami. I wreszcie pytanie ostatnie. Co zostaje po Mini, kiedy odłożymy na bok modę, Monte Carlo i nostalgię? Zostaje wpływ. Kiedy Izigonic obracał silnik poprzecznie i napędzał przednie koła, był to eksperyment mający rozwiązać konkretny problem. Nikt nie mówił wtedy o rewolucji, a jednak dokładnie to się stało. W kolejnych dekadach coraz więcej producentów przechodziło na taki układ. Małe i kompaktowe samochody zaczęły korzystać z tej samej logiki maksymalnego wykorzystania przestrzeni. Mini przestało być pojedynczym modelem, stało się punktem odniesienia. I w tym momencie pada najważniejsze pytanie. Czy Mini było zaprojektowane jako ikona? Nie, zostało zaprojektowane jako rozwiązanie problemu, pod presją czasu i ograniczeń, a jednak właśnie te ograniczenia stworzyły coś, co przetrwało dekady. Mini nie poległo przez zły produkt, nie poległo przez brak talentu. Ono wygrało dlatego, że było odpowiedzią na realny strach i dlatego, że ktoś odważył się rozwiązać go radykalnie. Czasem największe zmiany w historii zaczynają się nie od wielkich ambicji, tylko od prostego pytania. Jak zmieścić więcej życia w mniejszej przestrzeni? I może dlatego Mini do dziś pozostaje jednym z najważniejszych samochodów, jakie kiedykolwiek powstały. A wy co sądzicie o Mini Morisie? Samochód dla krasnali? Może dla Jasia Fasoli? Ewentualnie idealny do rabowania transportu złota we Włoszech? Czy idealne auto miejskie? Podzielcie się proszę swoją opinią w komentarzach. A jeśli chcecie być powiadomieni o następnych filmach, to możecie zasubskrybować kanał oraz kliknąć dzwonek. I do następnego.